Dzień dobry kochani, z tej strony Daria Taragrin-Szewczenko, witam Was z Hiszpanii. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o winie, poczucie winy, kiedy nas dotyka, co to jest, z czym to jest związane i dlaczego to czujemy. Otóż przyjrzyjmy się temu dokładnie, zobaczmy z czego to wynika, dlaczego i czy jest sens nosić ze sobą ciężar poczucia winy. A więc sprawdźcie sobie na początek energię tego słowa. Jak wypowiadamy słowo wina, czy czujecie taki ciężar tego słowa, tak? Wina. To jest moja wina. Jak się mówi, bardzo wielka wina, tak? Czy czujecie ciężar tego? I jaką czujecie tutaj energię? Czy to jest energia ściągająca w dół? Albo tak jakbyśmy mieli jakiś taki bagaż z tyłu, ze sobą, za plecami? Czy to jest energia lekka i powodująca, że mamy wpływ na swoje życie? Otóż nie. Otóż nie i z tym słowem, z tą iluzją tego czegoś chciałabym tutaj się chciałabym Was bardziej z tym zapoznać. Chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli tutaj temu słowu, tej iluzorycznej rzeczy, iluzorycznej emocji, bo to jest wina, to jest emocja, którą człowiek zaczął odczuwać w swoim ciele, w swoich emocjach, w swoich myślach, tak? Gdzie wina ma swój początek? Na pewno wina ma swój początek w dzieciństwie. Kiedy ktoś nas zawstydził, tak? Mogli to być rodzice, ktoś obcy, kiedy ktoś nam wytknął, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, że robimy coś nie do końca dobrze, albo wyglądamy nie do końca dobrze, albo ktoś nas zawstydził, kiedy zrobiliśmy coś totalnie nieświadomie, nie wiedząc o tym, że to jest niedobre w cudzysłowie. I ktoś nam to wytknął, tak, że jesteś niedobry, zrobiłeś to i to, ciuś. I wtedy pojawiło się to pierwsze poczucie winy, tak? Często ono jest umacniane, tak jakby narasta na niego takie kolejne warstwy. Powiedzmy, chcemy uzyskać uwagę od swoich rodziców, chcemy uzyskać ich miłość i próbujemy tą miłość zdobywać, robimy po to, aby uzyskać uwagę rodzica albo bliskich nam osób i nam to nie wychodzi. Kiedy nam to nie wychodzi, czujemy jeszcze większy ciężar i dyskomfort, no bo jako małe dzieci nie wiemy, jak trzeba postępować, jak trzeba dbać o swoje granice, jak trzeba wyrażać swoje emocje, jak trzeba postępować z ludźmi, tak jakby nie wiemy, więc robimy to wszystko krok za krokiem, budujemy te wszystkie zależności, te wszystkie oczekiwania, które chcemy, budujemy na zasadzie takiej jakby psychiki dziecka, tak? Dziecko rozumie w ten sposób, dziecko to robi. Dziecko buduje taką ścieżkę do swojego rodzica, buduje taką ścieżkę do akceptacji przez swojego rodzica, tak? Poprzez bycie dobrym, poprzez bycie grzecznym, więc buduje też sobie taki kodeks bycia dobrym, tak? Bycie dobrym człowiekiem, bycie dobrym dzieckiem. I później w momencie dorastania, kiedy się okazuje, że to niekoniecznie wszystko było takie działające i właściwe, zaczynają przychodzić takie zgrzyty, tak? Kiedy bycie dobrą dziewczynką albo bycie dobrym chłopcem, grzecznym chłopcem nie do końca się sprawdza w rzeczywistości, jakby nie do końca mamy tą miłość w zamian, nie do końca mamy tą uwagę, o którą nam chodzi, nie do końca zdobywamy przyjaźń w ten sposób, a już tym bardziej partnerstwo, a jeśli już zdobywamy, to jakieś ono takie jest nie do końca szczere, tak jakbyśmy budowali to wszystko na zasadzie takiej nieprawdziwej gry, takiej iluzorycznej gry. No więc w związku z tym, jak nam coś nie wychodzi, jak popełniamy jakiś błąd, mówię w cudzysłowie, bo wszystkie błędy, które popełniamy, one są... to nie są błędy, to są takie potknięcia, które wykonuje człowiek, bo nie wie, jak mogłoby być inaczej, jak można zrobić lepiej, tak? No bo jak wiemy, to robimy to, ale jak nie wiemy, no to nie jesteśmy w stanie tego zrobić, no bo nie wiemy.
Więc można przyjąć i założyć, że robimy wszystko zawsze, w każdej chwili najlepiej, jak potrafimy. Nawet jeśli Wam się to wydaje totalnym absurdem, na przykład, nie wiem, jakaś totalna zbrodnia, ale dla tej osoby jest to uzasadnione. Ona nie wie, jak może być inaczej, jak może być lepiej i ona to robi ze swojej perspektywy najlepiej. Według niej ona kogoś karze, według niej, według tej osoby jest to uzasadnione ukaranie, tak? Jest to sprawiedliwe, bo ta osoba nie wie po prostu, że może być inaczej. Tak samo nasze wszystkie wnioski wynikające z jakichś zachowań, które my według swojej oceny uznajemy, że to jest niewłaściwe i wzbudzamy w sobie to poczucie winy, to ono jest iluzoryczne, no bo wina, tak jakby według nas, jest jakby wynikiem jakiegoś błędu, tak? Popełniliśmy błąd, czujemy się winni. Natomiast jeśli nie ma błędu, bo wszystko jest nauką, no to wtedy jak nie ma błędu, to nie ma winy, bo jest potknięcie, jest wynik, efekt tego potknięcia i kolejna rzecz to jest nasza decyzja, którą możemy podjąć, tak? Możemy się nauczyć, aha, dobra, zrobiłam takie potknięcie, następnym razem nie zrobię tego, tak? Albo zrobię to lepiej, albo zrobię inaczej. Tak? Taka świadomość. Bo to jest tak, jakby dziecko uczyło się chodzić, za każdym razem, za każdym potknięciem miałoby poczucie winy, że się potknęło i nie wyszło mu takie chodzenie, jakie by chciało, tak? Jakby, że nie idzie mu to chodzenie od razu, że ono by chciało pójść, od razu się nauczyć, nie wiem, w ciągu jednego dnia i by się wkurzało dziecko, że na przykład musi pełzać, tak? Albo musi raczkować, albo musi się potykać, albo że się wywaliło, bo pobiegło gdzieś i nie wyhamowało na zakręcie i tak dalej, tak? Czy dziecko ma poczucie winy z tego powodu, że się potyka? Nie. Przyjmuje to jako doświadczenie, tak? Jest doświadczenie, popełniam błędy, wyciągam wnioski, uczę się, nawiguję, kombinuję, jak można zrobić lepiej i robię to lepiej, tak? A więc jeszcze raz, wracając do tego poczucia winy, do tej energii, do tej ciężkiej energii, którą ono niesie ze sobą, tak? Weźcie sobie teraz drugie słowo, które jest przeciwwagą do tego słowa, tak? Powiedzmy, był błąd, w cudzysłowie błąd, jest poczucie winy, które jest ciężkie, tak? Jest obciążające i jest nowe słowo, które się nazywa odpowiedzialność, tak? Czyli jest błąd w cudzysłowie i jest moja odpowiedzialność, tak? Za ten tak zwany błąd. I teraz, co ja mogę zrobić, tak? Ja mogę wyciągnąć wnioski, mogę zrobić korektę i już w przyszłości tego błędu nie popełniać. Mogę na przykład naprawić szkody, jeśli jakieś wyrządziłam, tak? Mogę zrozumieć coś, tak? Wyciągnąć wnioski. Jakby biorę całkowitą odpowiedzialność za swoje działanie, za swoje czyny. Tak? Jako dorosła osoba. Nie z pozycji dziecka, no bo dziecko nie wie, że jest to w gestii odpowiedzialności jego, tak? Za dziecko jest odpowiedzialny rodzic. Więc dziecko trochę tę odpowiedzialność na siebie nie bierze, natomiast my jako dorośli powinniśmy w 100% brać odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, za swoje decyzje, tak? Więc jeśli jest jakaś sytuacja, z powodu której mamy poczucie winy, to zamieniamy tą winę na odpowiedzialność, na poczucie odpowiedzialności, tak? Ja jestem odpowiedzialna za tą sytuację i mogę coś z tym zrobić, tak? Natomiast jeśli głębiej jakby wchodzę w tą sytuację, to rozumiem, że powiedzmy, nie wiem, jeśli wybrałam niewłaściwego partnera, z którym byłam przez wiele lat i powiedzmy później mam poczucie winy, bo z nim byłam, bo nagle sobie uświadomiłam, że na przykład nie była to miłość, że byłam z jakichś swoich, nie wiem, egoistycznych powodów. Być może byłam z nim dlatego, że bałam się być sama. Być może byłam z nim dlatego, że miał pieniądze, a ja nie czułam poczucia, nie wiem, stabilności, stabilizacji, poczucia własnej wartości. Powiedzmy, byłam osobą, która nie umiała sobie znaleźć pracy i wtedy, powiedzmy, była z takim człowiekiem. I załóżmy, że uświadamiam sobie to po wielu, wielu latach. Jest to czysto hipotetyczna sytuacja. I wtedy, powiedzmy, ogarnia mnie totalne poczucie winy, tak, że jak mogłam tyle lat żyć z tym człowiekiem i
biorę na siebie taką dużą odpowiedzialność, że to ja, że to moja wola sprawiła, że ten oto biedny człowiek musiał być ze mną przez tyle lat, bo przecież musiał być ślepy, prawda? Żeby nie rozkminić moich intencji, tak? I przecież on na pewno był święty i na pewno nie miał żadnych swoich ukrytych intencji, prawda? Czujecie już w tym, jakie to jest okłamanie, tak? No bo taka dygresja, jakby każdy, kto wchodzi w jakąś relację, każdy dla siebie zyskuje coś, tak? Więc jeśli ja, załóżmy, byłam tą osobą, która chciała dla siebie jakieś zyski mieć w tej relacji, powiedzmy, nie wiem, finansowe albo emocjonalne, albo, no nie wiem, z poczucia bezpieczeństwa, powiedzmy, tak, jakikolwiek. Może uciekałam z domu, bo powiedzmy miałam ojca tyrana, tak, i na przykład było to jedyne wyjście, aby przeżyć, tak, znaleźć partnera, który się mną zaopiekuje, który będzie mnie bronił, po prostu uciec z jednego domu do drugiego, tak. I to była tak jakby moja intencja, tak, czy tej osoby. Natomiast intencją takiego partnera, który wchodzi w taką relację, też musiała być jakaś ukryta intencja. Też nigdy to nie jest tak, że ktoś jest święty, a ktoś wykorzystuje kogoś, tak? Zawsze osoba jedna i druga grają w taką grę ze sobą. Czyli ten mężczyzna musiał też mieć jakieś zyski z tego, jakieś korzyści z tego, tak? Na przykład mógł czuć się samotny, a mając kobietę przy boku, mógł czuć się spełniony, tak? Mógł czuć się kochany, że ma kogoś w domu, ma kogoś, kto mu posprząta, zrobi obiad. Być może ta kobieta lepiej zarabiała od niego, więc wtedy on się czuje też bardziej pewny, że nie jest wszystko na jego głowie, tak? Być może sama ma niskie poczucie własnej wartości i będąc z tą kobietą akurat sobie to poczucie własnej wartości podbija, podnosi. I tak dalej. Jakby mogą być różne zależności między jedną i drugą osobą, tak, która wchodzi w relację. I teraz jakby wyglądało na przykład poczucie winy w tej konkretnej sytuacji, tak? Powiedzmy, kobieta ma poczucie winy, że spędziła tyle lat z mężczyzną, według niej, którego okłamywała, tak? To poczucie winy jest tak jakby takim, w jej wypadku jest takim wielkim, o ciężarze już mówiliśmy, ale jest takim wielkim, egoistycznym przekonaniem, że oto ja mam wszechmoc. Ja mam wszechmoc i to ja decyduję, czy ta osoba druga jest szczęśliwa, czy nie. Tak jakbyśmy pozbawiali w ogóle decyzji i prawa o decyzji tą drugą osobę, bo przecież ta druga osoba się zgodziła na taką relację, zgodziła się na tą grę, weszła z nami w tą grę, tak? Więc branie takiej totalnej odpowiedzialności na siebie, że to jest tylko i wyłącznie moja wina, że to się wydarzyło, no to jest takie trochę za bardzo wchodzenie w rolę Boga. I pozbawianie innego człowieka czy innych ludzi ich własnych odpowiedzialności, ich własnych decyzji, tak? Bo każdy jest odpowiedzialny za to, co robi, tak? W momencie, kiedy nie jesteśmy świadomi tego, to tego nie ma. Kiedy się pojawia świadomość tego, co robimy, tego, co dokonujemy, wtedy pojawia się odpowiedzialność za to, że niesiemy odpowiedzialność za to, tak? Czyli w momencie, kiedy ta kobieta uświadomiła to sobie i zamiast czuć się winna, powinna wziąć tę odpowiedzialność w swoje ręce, zakończyć relację, zająć się sobą i pójść w nowe życie, tak? Jakby zostawiając również tego mężczyznę, aby on sobie też mógł stworzyć swoje życie, pójść swoją drogę, znaleźć sobie swoją kobietę i tak dalej, tak? Czyli tutaj wychodzi właśnie na to, że poczucie winy jest taką bardzo iluzoryczną, bardzo egoistyczną, bardzo taką rozdmuchaną, przez co wielką i ciężką fasadą, którą bardzo często ludzie na sobie noszą. Poczucie winy też powoduje takie biczowanie się. To biczowanie się nas wprowadza w pozycję ofiary. Pozycja ofiary ściąga energię z innych ludzi i uwagę. Ach, zobaczcie, jaka jestem nieszczęśliwa.
ach, to wszystko moja wina, to ja to zrobiłam i takie, wiecie, biczowanie, co również do niczego nie prowadzi. Nie prowadzi po pierwsze, a po drugie nie jest totalnie wyrazem miłości. Jakby w budowaniu dobrego życia, harmonijnego, czystego, pięknego, dobrego życia jest to, aby traktować siebie i wszystkich innych ludzi jak żywe istoty, tak? Widzieć w nich życie i traktować ich zgodnie z tym, że to są czujące osoby, że każdy ma prawo na odczuwanie, każdy ma prawo na życie, każdy ma prawo na życie. Tak? To jest prawo każdego człowieka. Każdy ma prawo żyć. Żyć dobrze jeszcze. Więc w momencie, kiedy my sami siebie biczujemy, pozbawiamy siebie takiego prawa do życia. Jesteśmy takim złym Bogiem dla siebie, tak? A chodzi o to, żeby być dobrym rodzicem, dobrym Bogiem dla samego siebie. O tym powtarzam w każdym z moich filmów i będę to powtarzać zawsze. To jest najważniejsza rzecz. Nie ma nic ważniejszego, żeby po prostu ta myśl, jak sobie to uświadomicie, ta myśl jest bardzo, bardzo uzdrawiająca. Jeśli zaszczepicie tą myśl sobie w głowie, że po prostu zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji ja jestem dla siebie najlepszym rodzicem, Bogiem, przyjacielem, przyjaciółką, najlepszym, to nie przyjdzie Wam do głowy się biczować, nie przyjdzie Wam do głowy mówić sobie straszne rzeczy. To tak jakbyście biczowali i bili dziecko, które się uczy chodzić za każdy jego, wiecie, zły krok, tak? Potknął się, a but dostaje, tak? Przewrócił się, a wpierdol masz. Przywrócił się jeszcze raz, a splaskacza masz, tak? Jakby tak niestety siebie traktujemy i tak traktujemy też innych ludzi. A więc wychodzimy z tego. Jak człowiek sobie to uświadomi, to już później nie ma na to miejsca, bo to w ogóle się nawet nie mieści w głowie, jak coś takiego można robić, tak? Jak to można zrobić coś takiego małemu dziecku, jak to można zrobić sobie i jak to można robić drugiej osobie. To po prostu przestaje mieć miejsce. I jeszcze jedna rzecz, wracając do tego poczucia odpowiedzialności, tak? Za coś. Poczucie winy jest takim też sprytnym sposobem na ściągnięcie z siebie tej odpowiedzialności, tak? Jakby zakładamy, że zrobiliśmy to jest nasza wina i koniec. Zakładamy plecak poczucie winy, jesteśmy wielką ofiarą, która w to idzie i koniec. I nic z tym nie robimy, tak? To jest takie bardzo sprytne też na ego działające, taki sposób zachowania, tak? Że z tym poczuciem winy jakby umywam się, tak? Jakby zrobiłam, że tak powiem, zostawiłam kupę i jakby nie przyznaję się do niej, tak? Koniec. Natomiast wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny jest taką pozycją naprawdę poważną, tak? Że nie umywam ręce, tylko to, co zrobiłam, przyznaję się do tego i mogę teraz wykonać jakieś rzeczy, które mogą zrekompensować tą krzywdę, tak? Jeśli to jest jakaś krzywda, że mogę coś naprawić, tak? Jeśli komuś coś zabrałam i mam poczucie winy, no to mogę coś komuś oddać, tak? Jeśli gdzieś kiedyś zawiniłam, mogę to zrekompensować poprzez inne osoby, tak? W inny sposób. Na przykład, nie wiem, zrobiłam coś komuś, ta osoba już nie żyje, ale chciałabym tą winę tak zwaną odkupić, więc mogę to zrobić w stosunku do innej osoby, tak? Mogę coś podarować, mogę coś dać od siebie, mogę komuś pomóc. I to jest branie odpowiedzialności, tak? To wtedy ta wina za nami nie grzęźnie, nie tkwi w naszym polu, nie obciąża nas, tak? Bo ona bardzo dużo energii zabiera i wtedy nie mamy energii na własne przyjemności, tak? Wtedy nie mamy... Jakby wyobraźcie sobie, że macie wielki plecak, poczucie winy i wyobraźcie sobie, jak taka osoba mogłaby się bawić, cieszyć ze świadomością, że zasługuje na, nie wiem, na rozkosz, na obfitość, na przyjemności tego świata i tak dalej, tak? No jakby z takim plecakiem wielkim nie da się, no. Trzeba to posprzątać, tak? A posprzątaniem jest właśnie odpowiedzialność, tak? Która naprawia wszystko, co można naprawić, tak? Jakby co jest w naszej mocy. A więc zmniejszamy wymagania od siebie, wychodzimy z roli Boga, przestajemy na siłę uszczęśliwiać inne osoby, dbamy o to, żeby
żebyśmy my sami o siebie potrafili zadbać i naprawiamy to, co w naszej mocy. Nie użalamy się nad sobą, nie pobłażamy sobie, bo to wszystko jest związane właśnie z tym poczuciem winy, tylko bierzemy odpowiedzialność. I przede wszystkim uznajemy siebie, wybaczamy sobie, przyjmujemy siebie takimi, jakim jesteśmy. Znowuż wchodzimy tutaj w rolę właśnie takiego opiekuna dla siebie, takiego dobrego rodzica, tak, który nie karci dziecko za każde jego potknięcie, tylko przyjmuje jako dobry, wspierający człowiek, istota, która widzi te wszystkie nasze kroki na drodze naszego życia, widzi te wszystkie nasze potknięcia, widzi nasze nauki, widzi nasze doświadczenia i wspiera nas w tym, tak? Patrzy po prostu z miłością i z ciepłem i wspiera nas, po prostu akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, tak? I my w tym procesie akceptacji wzrastamy szybciej i szybciej się rozwijamy, szybciej się otwieramy, tak? Ale tymi kochającymi oczami musimy my sami patrzeć na siebie. I wtedy poczucie winy rzeczywiście przestaje istnieć, jest taką iluzją i się rozpuszcza i nie powoduje w nas rozczłonkowanie, tak? Nie powoduje w nas traumy. Przestaje jakby z nas ssać energię i pozwala nam się odwrócić w ogóle w całkowicie nową stronę i zacząć żyć swoje życie. To tyle chciałam Wam powiedzieć o poczuciu winy. Mam nadzieję, że nie zagmatwałam i że było to w miarę sprawne. Jak macie jakieś pytanie, to piszcie do mnie pod tym filmem. Tu zaraz wkleję jakieś tam polecajki z innymi filmami moimi na YouTubie. I jak zawsze zapraszam Was, kochani, na moją stronę baśnieduszy.pl, gdzie można się zapisać na sesję online do mnie, gdzie pracuję z emocjami, pracuję z podświadomością. Robię również czytanie duszy. To jest coś powiązanego z kronikami Akasza, ale troszeczkę inaczej. Pracuję też ze słowami, wypowiadając słowa prawdy. Człowiek się uwalnia, uzdrawia. Pracuję z obrazami, gdzie z podświadomości wchodzimy w te obrazy, wchodzimy w emocje i również uzdrawiamy wszystko, co nas blokuje i co jest niekomfortowe i nie pozwala nam iść dalej. Z przekonaniami również. Także zapraszam do mnie również na Instagrama, Lagreen, Daria Szewczenko. I do zobaczenia w następnych filmach. Piszcie, o czym chcielibyście się dowiedzieć i będę z Wami w kontakcie. Pa, pa! Ciao, ciao!